Naszym gościem dziś jest Naomi Klein, dziennikarka, publicystka i pisarka. Mamy też gościa w studio, to jest tłumaczka, pani Karolina Wigura. Bardzo mi miło, dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy zadawanie pytań. Pierwsze pytanie. Ile książek ma pani na swoim koncie? To pytanie przysłał do nas Nowy. How many books have you written? It's a question from Nowy. I've published 3 books. My first book, No Logo, this new book, The Shock Doctrine, and in between I published a book called Fences and Windows, which was a collection of essays and speeches, so it doesn't really count, but it is technically a book. Opublikowałam 3 książki. Pierwsza książka to było No Logo, druga to najnowsza, Szok Doktryny i trzecia książka to jest książka, która składa się z szeregu esejów i wypowiedzi, dlatego nie jest to taka prawdziwa książka od początku do końca. I następne pytanie od Kamila. Który raz jest pani w Polsce? And the next question from Kamil. How many times have you been in Poland before? This is my very first time in Poland. To jest pierwszy raz. Mogę się dopytać, czy pani się podoba tutaj? Do you like it? I like it enough that I'd like to come back and really learn about Poland. When you're on a book publicity tour, you spend too much time listening to yourself instead of other people. Tak, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba i na tyle mi się podoba, że chciałabym tutaj wrócić, dlatego że kiedy spędza się tak dużo czasu wypowiadając się publicznie, nie ma czasu, żeby porozmawiać z ludźmi. Wiemy też, że miała pani wykład ostatnio na Uniwersytecie Warszawskim i pytanie od Wioli. Jak pani wspomina ten wykład? Viola asks about the lecture at the Warsaw University. What were your feelings about this lecture? Was she there? I don't know. She doesn't say. It was. I thought it had a great feeling. Actually, I really enjoyed the event. I liked that there was a really good mix of ages. That it was lots of young people and older people. My favorite comment from the audience was from a Chilean man who had lived through the shock therapy in Chile in the 70s and had also been in Poland in 89, and he was able to bring that, very unique perspective to the discussion. And, that's always the best part for me because I already know what I have to say. But it's wonderful when we have people in the audience with direct lived experience and they can share that. So that was terrific. Jeżeli chodzi o wykład, to moje uczucia były bardzo pozytywne. Było bardzo dużo różnych ludzi w bardzo różnych wiekach. I jeżeli chodzi o taki szczególnie przyjemny moment, to był moment, kiedy zadawał pytanie Chilijczyk, który w latach 70. przeżywał efekty doktryny szokowej w Chile, a potem jeszcze był w 1989 roku w Polsce, więc był w stanie zebrać te 2 doświadczenia razem i to była taka dosyć unikalna perspektywa. I to rzeczywiście jest taka najlepsza część moich wykładów, dlatego że to, co ja chcę powiedzieć, to już dobrze wiem już wcześniej, a najprzyjemniejszy moment jest wtedy, kiedy ludzie zaczynają mówić. I następne pytanie od Wyrusa, dosyć długie, przeczytam powoli. W książce daje pani mnóstwo przykładów na korporacjonizm i doktrynę szoku. Każdy przykład pokazuje, że patologie powstają wtedy, kiedy państwo finansuje rozmaite projekty, płacąc prywatnym firmom. Czy z tego nie wynika, że zło tkwi w tym, że państwo nie zostawia ludziom zarobionych pieniędzy? Każdy przykład pokazuje, że patologie powstają wtedy, kiedy państwo finansuje rozmaite projekty, płacąc prywatnym firmom. Czy z tego nie wynika, że zło tkwi w tym, że państwo nie zostawia ludziom zarobionych pieniędzy? Verus asks about your book. In your book you have given many examples of corporationism and the shock doctrine, and as he understands, the pathology comes when a state is trying to pay to the private corporations or private companies to make some projects. So perhaps
we would avoid this problem if state wouldn't spend in this way the money that was earned by us, by the citizens. He's talking about the bailout, the bailout of Wall Street. Yeah, well, I think that that where the danger comes is when it is not that corporations want to make money, want to make profits. That's what corporations are built to do. That's their job. The danger comes when our governments, when politicians see their only role and responsibility being to the corporations and lose the sense that their job is actually to mediate between different interests. And this idea that what's good for the corporations is good for everyone, so the role of government is just to help the corporations. And we're seeing such an extreme version of that with the way in which the United States is bailing out the banks, but not the people who are losing their homes, not the people who are losing their jobs. You have examples of that here in Poland with the response to the financial crisis on the one hand, but then also being told that the shipyards are going to close, and you can't help workers, but you can help banks. And I think people really see these double standards in this moment, and because we see it's not the ideology. The ideology is the government really can't intervene. That's what we've been told. But now, no, what we're seeing is it can intervene, but only in the interests of the elites. Jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, które wynika z tej sytuacji, to ono się nie pojawia wtedy, kiedy korporacje chcą zarabiać pieniądze, dlatego że korporacje są stworzone do tego, żeby zarabiać pieniądze. Niebezpieczeństwo się pojawia wtedy, kiedy państwo traci z horyzontu widzenia, że jego rolą jest tak naprawdę mediowanie pomiędzy korporacjami a ludźmi. To znaczy, jeżeli państwo zaczyna pomagać korporacjom, a nie ludziom i zaczyna pomagać tym korporacjom w zbyt wielkim stopniu, wtedy właśnie robi się niebezpiecznie. I w Polsce jest na przykład bardzo dobry przykład na takie zachowanie, kiedy z jednej strony jest odpowiedź na kryzys finansowy, ale z drugiej strony mówi się o tym, żeby zamknąć stocznię. Także ludzie dosyć dobrze widzą tego rodzaju podwójne standardy. Dziękuję. Następne pytanie przysłała Monika. Co jest teraz największym zagrożeniem dla świata według Pani? What is the biggest threat for the world nowadays? I think the biggest threat, the biggest crisis that we face is climate change, particularly because the collision between climate change and the ideology of neoliberalism, which seems to make it so hard to imagine a way for governments to act, either individually or collectively, that really addresses a crisis like this. It makes for a very dangerous combination. Największym zagrożeniem wydaje mi się dzisiaj zmiana klimatyczna, czy też kryzys klimatyczny. I tutaj szczególnie w taki niebezpieczny sposób objawia się kolizja pomiędzy doktryną neoliberalną, a właśnie tą zmianą klimatyczną. To znaczy, rządom jest bardzo trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób mogą działać tutaj, akurat w tej sferze, tak, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Because I think one of the traits of the past 30 years of this neoliberal economic orthodoxy is that we have politicians who know how to unmake. They don't really know how to build. And when we think about converting from an economy based on fossil fuels to wind and solar and public transit, it takes a leadership that isn't afraid to build things. And instead we only have leaders who know how to unmake, privatize, deregulate. And it's a very different set of skills. Dlatego, że po tych 30 latach panowania ideologii neoliberalnej doszło do takiej sytuacji, w której mamy polityków, którzy owszem są dosyć dobrze wyszkoleni w tym, jak należy rozbierać jakąś rzeczywistość na kawałki i likwidować jakąś rzeczywistość, ale oni zupełnie nie potrafią budować. To znaczy nie potrafią znajdować sposobu, żeby
żeby nie tylko rzeczywistość analizować, ale również znajdować i budować nowe rozwiązania, bo właśnie takich rozwiązań potrzeba, jeżeli mówimy o zmianie na przykład sposobu uzyskiwania energii, tak? Jeżeli mamy zmienić na przykład korzystanie z ropy na fabryki wiatrowe. But I mean, I'm not pessimistic about this because I think there is, really a new generation of young people who understand that this is the most pressing crisis, that the economic crisis is not the only crisis we face, and maybe not the most serious crisis we face. And the danger that we face right now is that the cost of saving the banks, of saving the financial sector, will come at the expense of the investments that we need to make in alternative energy and in addressing the climate crisis. So it really is, I think, up to young people around the world to tell their leadership that this is not an acceptable trade. Ale z drugiej strony nie byłabym tak do końca pesymistką, dlatego że mamy jeszcze nowe pokolenie ludzi i to są ludzie, którzy przede wszystkim rozumieją to zagrożenie i po drugie rozumieją, że ten kryzys ekonomiczny, który mamy w tej chwili, to jest kryzys duży, to jest kryzys poważny, ale być może nie największy. I teraz, ponieważ zagraża nam to, że te pieniądze, które pójdą na załatanie deficytu finansowego, które pójdą na pomoc banków, które mogłyby służyć właśnie do zmiany źródeł uzyskiwania energii na lepsze, zostaną w ten sposób zmarnowane, to właśnie do młodego pokolenia należy, żeby powiedzieć swoim rządom, to jest zły sposób, musicie działać inaczej. I następne pytanie od Aloszy. Czy kiedykolwiek ktoś z tak zwanych wielkich koncernów się do pani odezwał? The next question from Alosha. Did anyone from the so-called big companies, the corporations, has made contact with you, had tried to communicate something to you? Yeah, absolutely. You know, when No Logo came out, which was 9 years ago now, almost 9 years ago, I heard, it was quite funny actually, because it was a book that was very critical of multinational corporations, but I got two kinds of responses. You know, angry, like corporations like Nike, you know, denounced me and you know, issued their public statements. But I always thought it was significant that I always thought that if I got anything wrong, I would have heard from their lawyer, not their public relations department. But I only heard from the public relations departments and never from their lawyers. Kiedy ukazała się moja książka No Logo, to było mniej więcej 9 lat temu, to rzeczywiście pojawiły się różne komentarze i krytyka ze strony wielkich korporacji, dlatego że ta książka była bardzo krytyczna w stosunku do międzynarodowych korporacji i otrzymałam 2 rodzaje reakcji. Po pierwsze, to były reakcje bardzo gniewne, czy bardzo agresywne, takie na przykład jak ze strony firmy Nike, której dział Public Relations właściwie próbował mnie zdyskredytować. Ale zawsze uważałam, że jeżeli odzywa się do mnie dział Public Relations, a nie ich prawnicy, to znaczy, że tak naprawdę nic złego, nic wbrew prawu nie zrobiłam, tylko zaszkodziłam ich wizerunkowi. But I also got another type of response from different companies that asked me whether I would be like a consultant, you know, a brand consultant, to come and talk to the board of directors or, you know, come to some corporate retreat. And, you know, I had a policy, and I've always had this policy, that I never do consulting, corporate consulting, or really any kind of consulting, because everything I say publicly, and I would say the same thing privately as I say publicly, so I don't see the point of doing this kind of consulting work. But that was interesting to me, that I got those offers. I otrzymałam jeszcze drugi rodzaj reakcji. Te reakcje były bardzo ciekawe ze strony innych firm. To znaczy pytano mnie, czy nie zostanę kimś w rodzaju konsultanta, kto przychodzi na przykład do dyrektorów i doradza im a propos marek, albo doradza im a propos ich polityki. Z tym, że ja mam taką zasadę, że takich rzeczy nigdy nie robię. Natomiast ten rodzaj reakcji był dla mnie interesujący.
But I also hear, from people working in the financial sector who are, whistleblowers. They want to tell me the inside story about what's happening at their company. And I got a lot of emails from people who working at, firms in Iraq, private contractors, because, a lot of the employees at these companies are not happy with what they're seeing. And some of them have secrets to tell. And that's why I'm here. Ale to, co jest jeszcze interesujące, to, że dostaję informacje nie od samych korporacji, ale po prostu od ludzi, którzy pracują w sektorze finansowym. Ja otrzymuję mnóstwo e-maili od ludzi, którzy na przykład są prywatnymi przedsiębiorcami wszelkiego rodzaju, na przykład w Iraku, albo takimi, albo ludzi, którzy zatrudniają innych i znają różne ciekawe tajemnice. I to jest szczególnie ciekawe, dlatego tu jestem. I następne pytanie od internauty, który już wcześniej zadał jedno, od Wyrusa. W książce stawia Pani znakomite diagnozy, na przykład, że rządy coraz bardziej prywatyzują się. Jak temu zapobiegać? In your book, there's a question from Verus. He asked a question already before. In your book, you make some excellent diagnoses about governments that are more and more privatized, and how we can we do anything against it? Well, it's difficult. This has been one of the legacies of this mania for privatization, is that governments are increasingly hollow. They outsource almost all of their functions. I think that it's a process that can be reversed. These contracts can be brought back in-house. But I also think that there has to be a process of decentralizing government, and I think there needs to be more community control over a lot of services. And I think we've gone in two extremes, where in the 70s, and this was true in sort of Keynesian states, and obviously the extreme version of this is a communist state where you have a very centralized government, very unaccountable. It's public, it's owned by the state, but it doesn't feel public. The public doesn't feel that they own it because they don't have control over it. It's not accountable to them. The bureaucracy is very arrogant, very remote, very inefficient. And so in response to that centralized state, you go to another extreme, which is the privatization and corporatization of these state functions. But then what we found in a lot of cases is that corporations can be just as arrogant, inefficient, centralized as governments can be, especially if you are in a country like a Latin American country, and say your water system has been privatized and sold to a company in France. Well, you've got a problem with your water system. Say it floods when it rains, which is what happens in the suburbs of Buenos Aires. What do? You go to your local government and say, we have a problem. Our streets are flooding when it rains. And they say, call Paris. Okay? So that's an extreme version of a lack of accountability, and how privatization doesn't solve the problem of inefficiency and lack of accountability. So I think that there is, to use an old phrase, a third way between the centralized state and the monopolistic corporate power that we have, and that is this decentralized community control. And a lot of there are a lot of places where we're seeing experiments in this. Particularly in Latin America, where there's been a rejection of failed privatizations in the water sector, electricity sector, transportation. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, dlatego że rzeczywiście rządy mają tego rodzaju skłonności do takiego zachowania, ale wydaje mi się, że ten proces można odwrócić i można zapewne zdecentralizować rządy. Tylko problem polega na tym, że zagrażają nam dwie skrajności tutaj. Jedna z tych skrajności to jest skrajność, którą znamy z lat 70. z demokracji, a szczególnie z państw komunistycznych, to znaczy rządy niesłychanie scentralizowane,
rządy, nad którymi opinia publiczna nie ma żadnej władzy, z biurokracją, która jest zupełnie nieefektywna i bardzo arogancka. To jest ta jedna skrajność. Natomiast druga skrajność to są rządy tak bardzo sprywatyzowane, że właściwie skorporatyzowane, tylko że tutaj problem się pojawia taki, że korporacje mogą być dokładnie tak samo scentralizowane, aroganckie i nieefektywne jak taka scentralizowana władza państwowa w tym pierwszym przypadku. Tutaj znakomity przykład mamy w przypadku Ameryki Łacińskiej, gdzie na przykład pojawiały się takie sytuacje, że był sprywatyzowany cały system związany z wodą, tak, czyli cały system gospodarki wodnej. No więc jeżeli problem dotyczył na przykład tego, że wodociągi popękały i jest woda na ulicach, to ludzie słyszeli, no dobrze, to proszę zadzwonić do Paryża, to Paryż rozwiąże sytuację. Także sama prywatyzacja też nie rozwiązuje problemu i to, co jest tak naprawdę tutaj odpowiedzią, to jest taki powrót do czegoś, co nazywamy klasycznie trzecią drogą, czyli coś pomiędzy scentralizowaną władzą państwową, a sprywatyzowaną władzą, nad którą obywatele również mogą mieć jakąś kontrolę. I tutaj znowu Ameryka Łacińska może służyć za ciekawy przykład. Tam dochodziło do tego rodzaju rozwiązań, na przykład jeżeli chodzi o rozwiązania związane z wodą czy elektrycznością. Dziękuję. Następne pytanie. Kiedy pisze Pani o ekonomii, to w jakim stopniu ważny jest dla Pani rachunek ekonomiczny, a w jakim realizowanie ideologii? When you write about economy, how important is the function of counting in economy, and how important is the role of ideology? Accounting? Rachunek ekonomiczny, muszę powiedzieć, że mam z tym problem. Mhm. So, perhaps in another way, how important is the side of economy which is mathematics, and how important is ideology? It's hard to answer that question in the abstract, or, make a generalization about it. In part because neoliberalism is a very ideological movement, but it's an ideological movement that uses math to claim that it is not ideological. And this is the idea of the technocrats. And in the book I describe them as ideologues disguised as technocrats. And the idea that economics, obviously math is a huge part of economics, but the idea that economics is a hard science that should not be subject to political will and political change is a very new idea. And it is a very ideological idea because, what economics is the decision of how a society decides to allocate its collective resources. There's nothing more political than that. And the idea of treating that as something that regular people don't have a right to have a role in is itself very ideological, and in fact it gives an inordinate amount of power to these so-called technocrats who usually aren't elected and are often much more ideological than they themselves admit to themselves. Yeah. People like Alan Greenspan, for instance, who I would argue is a hardcore ideologue who posed as the sort of neutral technocrat for many years. Bardzo trudno tutaj jest przeprowadzić jakąkolwiek generalizację, zapewne to jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że neoliberalizm to jest coś bardzo ideologicznego, ale używającego niesłychanie dużej ilości matematyki. I tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że pomysł, że ekonomia to jest nauka ścisła, to jest pomysł bardzo nowy i tak samo bardzo ideologiczny. I jeszcze jest to pomysł bardzo niebezpieczny, dlatego że z tego
z takiego podejścia do ekonomii wynika, że tak zwani normalni ludzie nie są w stanie jej zrozumieć, a więc nie mogą mieć żadnej kontroli nad tym, co jest za ich plecami decydowane. To jest bardzo oczywiście niebezpieczne. Również dlatego, że takie rozumienie ekonomii daje bardzo dużą władzę tym technokratom, którzy sterują ekonomią, a zauważmy, oni są ludźmi niewybieralnymi w demokratycznych wyborach, więc to jest bardzo niebezpieczne. I tutaj wśród takich ludzi należałoby na pewno wymienić Alana Greenspana, który przez bardzo wiele lat spełniał właśnie taką rolę. One of the things that I really try to do with my work, with my books and all of my writing is make economics accessible to regular people, because I think that it is really a threat to democracy when we accept this idea that economics has to be left to the experts. We hand over far too much control over our societies when we say, "Oh, that's too complicated. I can't understand it." I find that that women are particularly prone to that. And I hear this a lot in speeches of, I know there's something wrong with the way this bailout is being handled, but it's too complicated. I can't understand it. So I think we have a responsibility to educate ourselves. Yeah, that's all. W związku z tym to, co próbuję zrobić w swoich książkach, to jest zawsze uczynić ekonomię bardziej dostępną. To jest to, co zawsze próbuję zrobić. Dlatego, że jeżeli ekonomia jest niedostępna dla opinii publicznej, dla tak zwanych normalnych, zwykłych ludzi, stanowi to po prostu zagrożenie dla demokracji. To znaczy, że oddajemy zbyt dużo kontroli, jaką mamy nad rzeczywistością, poza naszą wspólnotę, poza społeczeństwo. I tutaj szczególnie, co ciekawe, kobiety są podatne na to właśnie. To znaczy słuchają o tym, na przykład jak ratuje się dzisiaj banki i myślą, no tak, to jest coś z tym jest nie w porządku, ale nie rozumiem dlaczego, więc może lepiej nie będę się nad tym zastanawiać, nic z tym nie zrobię. Także to jest pytanie tak naprawdę o naszą odpowiedzialność za naszą własną demokrację. If there's one lesson that I would hope we could learn from the global financial crisis, it's that without exception, people who were treated as the economic gurus, the wise men of the past 20 years, have been proven catastrophically wrong and failed to foresee a crisis that was absolutely predictable, and in fact was being predicted by many people who were treated as, marginal and uncredible. Więc jeżeli chodzi o taką podstawową lekcję z tego kryzysu finansowego, który w tej chwili obserwujemy, to musimy pamiętać o jednym, że bez wyjątku ci ludzie, którzy byli przez ostatnie kilkanaście albo kilkadziesiąt lat traktowani jak ekonomiczne guru, nie dość, że totalnie się mylili, jeżeli chodzi o ich diagnozę stanu ekonomii, ale w dodatku nie przewidzieli tego kryzysu i podczas gdy oni go nie przewidzieli, przewidywali go jednak inni ludzie, którzy jednak byli uważani za osoby marginalne i lekceważono ich opinię. I następne pytanie od Kuby. Czym pani jest najbardziej zszokowana w życiu? The next question from Cuba. What are you most shocked in your life? Shocked? What I'm most shocked in my life? I wonder whether I still get shocked. I think I was pretty shocked by what I saw in New Orleans after Hurricane Katrina, and the incredible, not the disaster itself, which was shocking enough, but to be in New Orleans when the city was still flooded, and I interviewed a lot of business people and lobbyists, people like that, and their cynicism shocked me in that moment, because they were already planning the privatized city that they would build in the rubble while there was
still a humanitarian disaster going on. And I say that shocked me even more than some of what I saw in Iraq, to be honest. Nie wiem szczerze mówiąc, czy cokolwiek mnie szokuje, ale jeżeli się nad tym dobrze zastanowię, to bardzo duże wrażenie zrobił na mnie Nowy Orlean po huraganie Katrina. Kiedy tam byłam już po katastrofie, to muszę powiedzieć, że nie same skutki katastrofy mnie najbardziej zszokowały. Miasto oczywiście było zniszczone, znajdowało się jeszcze w bardzo wielkiej części pod wodą, a ja robiłam wywiady z różnymi bardzo osobami, z miejscowymi lobbystami, z biznesmenami i tak dalej. I to, co było dla mnie szalenie szokujące, to był ich cynizm. To znaczy, podczas gdy jeszcze rozgrywała się ta tragedia, oni już zastanawiali się, jak odbudowując miasto, sprywatyzują je. Że taki cynizm, który występował w ich wypowiedziach, muszę powiedzieć, że być może był dla mnie jeszcze bardziej szokujący niż to, co zobaczyłam w Iraku. But I suppose on the other side, I can also, I don't know if I would use the word shocked, but surprised. I'm always happily surprised by, even in the face of the type of cynicism, that there's still such an incredible level of hope, even in the worst place in the world. And that's one of the reasons why I'm not filled with despair after spending 4 years immersed in these disaster zones. Is, just be so amazed, to be in Baghdad, in Sadr City after it was bombed by U.S. missiles, and to meet, grandmothers who had just lost their grandchildren, who still would talk to me, a North American, with the hope that I would honor their message and their story, and that it brings some kind of some justice, as opposed to just hate me and everything I stand for. So, that ability to renew trust, even in the midst of, every reason in the world to hate and be cynical, is, it's a tremendous privilege and responsibility to be given that trust, and I try to honor it in what I do. Może nie szok, ale pewnego rodzaju zaskoczenie odczuwam zawsze właściwie przy moich podróżach, zawsze kiedy przeprowadzam swoje badania, tego, że nawet w takich najbardziej cynicznych sytuacjach oprócz tego cynizmu jest też niesłychana ilość nadziei w ludziach. I na przykład, kiedy byłam w Bagdadzie po bombardowaniach urządzonych przez wojska amerykańskie, babcie, które straciły swoich wnuków, były wciąż na tyle otwarte, żeby rozmawiać ze mną, Amerykanką z północnej Ameryki, bez nienawiści. To znaczy, pomimo tego, że miały wszelkie powody, żeby mnie nienawidzić, tak jednak nie było. I mówiły do mnie i jednocześnie miały nadzieję na to, że będę potrafiła przekazać ich wersję wydarzeń światu. Także to wzbudza we mnie bardzo duży szacunek i zawsze próbuję oddać temu w jakiś sposób, kiedy już piszę. Nasz czas powoli dobiega końca, ale ja jeszcze zadam jedno pytanie, może ostatnie od Golema. Czy zgadza się Pani z tezą, że gdyby nie było biednych, nie byłoby i bogatych? Golem asks a question. Do you agree that if we hadn't any poor, that there would be no rich people? The rich would certainly be less rich. And I certainly believe that there is an interrelationship between the fact that the global elites in the neoliberal era are enjoying levels of wealth that really only compared to the 19th century in terms of kind of oligarchic levels of wealth. That there is, yes, a direct connection between that and the
the extraordinary levels of exclusion and oppression in this economic model. And if people had more justice, higher wages, better social programs, it would reduce the level of wealth at the very top, which is not to say that there would be rich people, but I don't think there would be this the super rich, the instant billionaires that neoliberalism has produced in every country where these policies have been embraced. And I don't think that's a terrible loss. Trzeba pamiętać o tym, że no tak, zapewne nie byłoby tak, że nie byłoby bogatych, ale ci bogaci byliby mniej bogaci, relatywnie mniej bogaci. Co to znaczy? To znaczy, że jest dosyć ścisły związek pomiędzy istnieniem globalnych elit, takich ludzi, których wyprodukowano liberalizm i takich, którzy cieszą się niebywałym poziomem bogactwa, oligarchicznego bogactwa, a występowaniem niezwykłego poziomu wykluczenia i opresji ekonomicznej tych, których nazywamy biednymi. To znaczy, że gdybyśmy mieli lepszy system opieki społecznej, gdybyśmy mieli lepszy system sprawiedliwości, gdybyśmy mieli lepszy system wypłacania ludziom pensji, to zapewne te różnice by się zmniejszyły. I, tak jak mówię, byliby bogaci, ale nie byliby bogaci różniący się tak niebywale poziomem czy ilością posiadanych środków od biednych, czyli nie mielibyśmy takiej sytuacji, którą wyprodukował neoliberalizm. I szczerze mówiąc, nie byłaby to wielka strata. You know, we're always hearing in the discourse of neoliberalism how inefficient workers are, you know, how inefficient the ship workers are in Poland, or how inefficient the automakers are in the United States. But, you know, billionaires are terribly inefficient. They have a huge amount of money. They don't know what to do with it. And it's an incredibly inefficient way to allocate resources in a society. I was just reminded of this. I'm sure people have been watching on the news drama about whether or not the U.S. government is going to bail out the automakers. But yesterday, when the three CEOs of the top three automakers in the United States went to Washington to beg for a bailout from taxpayer money, the three CEOs flew from Detroit to Washington in 3 separate private jets, which was very inefficient. No cóż, w neoliberalizmie bardzo dużo się mówi zwykle o tym, jak straszliwie nieefektywni są pracownicy, na przykład jak straszliwie nieefektywni są stoczniowcy w Polsce, ale albo jak straszliwie nieefektywni są pracownicy fabryk samochodowych w Stanach Zjednoczonych. No ale tak naprawdę ci, którzy są tak naprawdę nieefektywni, to są bilionerzy, a nie pracownicy tych fabryk. To są ludzie, którzy zupełnie nie wiedzą, co robić ze swoimi pieniędzmi. No i podam krótki przykład. Kiedy, jak wiadomo, rząd Stanów Zjednoczonych i nie tylko on zastanawia się, co zrobić, żeby uratować wielkie fabryki i spłacić długi, ich złe długi w tym kryzysie. No więc kiedy wczoraj zarządy 3 największych firm samochodowych w Stanach Zjednoczonych udały się błagać o dodatkowe pieniądze, to polecieli 3 prywatnymi samolotami. No cóż, to było bardzo nieefektywne. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem była pani Naomi Klein, a tłumaczką